Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale, ja jestem Tomek. Dzisiaj załadujemy Centrate i będziemy go zawozić z jednej oczyszczalni do drugiej, także zobaczymy, jak to wszystko pójdzie i mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Także ja wypełnię sobie teraz papiery, sprawdzę szybko ciężarówkę, no i jedziemy na pierwszą dostawę. Ok, ja już sprawdziłem ciężarówkę, właśnie wyjeżdżamy z yardu. Do Wrexham mam jakieś pół godzinki, jest to praca lokalna, także blisko, a z Wrexham do Strongford około godziny. Dwie takie zrzutki nie powinny zająć długo, aczkolwiek czasami stoi się w kolejkach z racji tego, że to są duże oczyszczalnie, no to dużo firm tam jeździ i plan na dzień dzisiejszy jest po prostu przewieźć troszeczkę odchodów z jednej oczyszczalni do drugiej, dlatego że jedna sobie po prostu nie radzi z przetworzeniem tego i jakby my przewozimy część tego, nazwę, towaru, żeby druga oczyszczalnia mogła ją trochę wspomóc i przetworzyć to dla nich. No, chciałbym porozmawiać może troszeczkę o tej pracy, jak to wszystko tutaj wygląda, czym się zajmujemy. Jest stosunkowo brzydka pogoda, widoków dzisiaj jako tako nie będzie, także na jeden z takich pierwszych filmów uznałem, że fajnie byłoby Wam powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Także jeździmy różnym sprzętem, głównie cysternami i rozwozimy materiały, po prostu przeróżne materiały, od nawozu do odchodów, poprzez jakieś odpadki z fabryk. Ogólnie jesteśmy firmą, która przewozi waste. Często zdarza się, że jeździmy do fabryk, które produkują jedzenie i po prostu podczas produkcji tego jedzenia to, co tam zostaje, jakieś tam odpadki z tego w postaci płynu my wywozimy na przykład do elektrowni gazowych, gdzie po prostu oni ten towar poprzez proces spalania sprzedają jako energię elektryczną, a to, co zostaje po takim procesie, nazywa się digestate i my to wywozimy również w postaci fertilizera, czyli zwykłego nawozu do jakichś tam farm lokalnych czy tam farmerów. Także nic tutaj się nie marnuje. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce w tym momencie, bo tak naprawdę od ponad 10 lat jestem tutaj. Nie wiem, czy w Polsce też tak to wygląda. Prawdopodobnie tak, może nie na taką skalę, aczkolwiek nie wiem, tak jak mówię, przez te 10 lat dużo mogło się zmienić, także może napiszcie w komentarzach, jak to wygląda w Polsce, czy też tak wywożą waste i to wszystko jest tak właśnie przetwarzane, bo tutaj w Wielkiej Brytanii często spotyka się kierowców z Polski, którzy po prostu wiozą coś takiego tutaj, więc nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że w Polsce nie ma gdzie tego przerobić, czy po prostu może potrzebują ten towar, albo zawożą go do Polski jako nawóz. Ciężko powiedzieć, bo nie wiem, czy by się to opłacało, prawda? No ale tak jak mówię, nie mam pojęcia, także dajcie znać, ciekawy jestem, jak to wygląda w Polsce. Oprócz tego, oprócz tych odpadków, które wozimy, czasami pomagamy lokalnym firmom na przykład jakichś powodziach. Powiedzmy, dla przykładu w tamtym roku zalało tutaj miasteczko w okolicy, gdzie ja mieszkam i wysłali mnie na robotę, żeby po prostu pomóc wypompowywać wodę, żeby po prostu nie dostała się ludziom do domu. Mieliśmy bardzo dużo opadów, deszczu i po prostu firma, która zajmuje się czymś takim, nie radziła sobie, a my byliśmy w pobliżu, poprosili nas o pomoc. Także tak to wygląda tutaj. Ogólnie praca jest bardzo ciekawa, bardzo mi się podoba. Nie jest to praca dla wszystkich, dlatego że niektórych bardzo uderza ten zapach tego wszystkiego, ale powiem Wam szczerze, że po jakimś czasie pracy z tym towarem można sobie z tym radzić. Czasem się idzie na serwis i wiadomo, przesiąknie się tymi gazami i czasami gdzieś tam kapnie jakaś kropla na ubranie czy coś, no i nie ukrywam, potrafi to nieźle dawać. Zapach jest czasami naprawdę mocny i no i wiadomo, jak się jedzie na taki serwis, stoi w kolejce, to tam no ludzie to czują, prawda, więc ja osobiście, jak mam taki gorszy dzień, gdzieś tam czuć to ode mnie, to oczywiście staram się omijać takie publiczne miejsca. Nie dlatego, że po
prostu to jest jakieś nienormalne, tylko wiadomo, ludzie jedzą w takich miejscach, ten zapach jest nieprzyjemny, także po co denerwować po prostu ludzi gdzieś tam w restauracji, czy gdzieś tam na serwisach, prawda? No ale czasem się nie da tego uniknąć, czasem trzeba gdzieś tam, wiadomo, zatankować czy coś, no jak się stanie, no to wiadomo, przebierać, można się przebrać, prysznice są wszędzie, można się umyć i tak dalej, ale nie zawsze jest to możliwe. Słuchajcie, nie wszystko da się zaplanować, a poza tym niektórzy non stop gdzieś tam się ochlapią czy coś, no i powiem wam szczerze, że musieliby jeździć na te prysznice cały czas. No ja na szczęście jakoś to w miarę opanowałem, nie mam za dużo takich przypadków, żebym się gdzieś tam ubrudził czy coś, no jak już się ubrudzę, no to mam tam zawsze jakiś kombinezon, czy tam papierowy taki jednorazowy, że jak wiem, że mam się gdzieś tam ubrudzić, no to sobie go ubieram i nie ma problemu, ściągam, wrzucam do kosza i jest ok, prawda? Już dawno chciałem dla was nagrywać i pokazać wam to wszystko. Naprawdę dużo się działo. Gdybym zrobił z tego filmiki, to pewnie byłoby co pokazywać. Trochę późno zacząłem z tym kanałem. Mam nadzieję, że nie za późno. Aczkolwiek wciąż być może dużo się będzie działo. Tutaj naprawdę nigdy nic nie wiadomo. Praca nie jest nudna i tak naprawdę bardzo mało jeździmy na autostradach. Głównie wjeżdżamy w takie naprawdę wąskie uliczki, gdzie czasami człowiek sobie myśli, że nie wjechałby tam samochodem. I jest to wszystko bardzo ciekawe, bo jest to takie wyzwanie. Im ciaśniej, tym według mnie po prostu lepiej można się sprawdzić. I jest to takie przyjemne, cały czas się coś dzieje, a czas w tej pracy naprawdę leci bardzo szybko, także mi się to podoba. Jak wspominałem wcześniej, niedługo jedziemy z rodziną do Kanady, także tam moja praca będzie wyglądać całkowicie inaczej. Mam nadzieję, że przyzwyczaję się do tego wszystkiego, bo wiadomo, tam są bardzo duże dystanse. Oglądam dużo trackerów z Kanady i mniej więcej wiem, z czym to się je. Myślę, że mi się to spodoba, aczkolwiek na pewno będzie się trzeba do tego przyzwyczaić, bo tutaj to wygląda całkowicie inaczej. Po pierwsze, pracuje się na godzinę, my mamy płacone na godzinę. Oczywiście nie wszędzie tak jest, ale ja się skupię na tym, co mamy tutaj. W Kanadzie wiadomo, czy tam w Stanach płacą za milę, także jeżeli ciężarówka jedzie, to się zarabia, jak nie jedzie, to nie zawsze się zarabia. Aczkolwiek na pewno są takie firmy, które płacą za jakieś tam opóźnienia i tak dalej, to by się trzeba po prostu w dobrą firmę wkręcić. Ja znalazłem sobie pracodawcę, mam wszystko już dograne, wygląda to fajnie w teorii, zobaczymy jak to będzie w praktyce. Według mnie wygląda to obiecująco, ale jak to będzie naprawdę, to tego nikt nie będzie wiedział, dopóki po prostu nie spróbuję tego na własnej skórze i nie dowiem się po prostu jak to wygląda, jak już dojedziemy. Póki co sytuacja z wirusem się uspokaja. Właśnie dostaliśmy e-maila, że niektóre prowincje się już otwierają, także to jest dobry znak, bo być może już niedługo będziemy mogli wyjechać. Tak jak wspominałem wcześniej, nasza prowincja musi otworzyć granice, no i my tutaj zakończymy parę spraw, no bo zostawiliśmy je na sam koniec. Jak już będziemy mieli zielone światło do wyjazdu, to wtedy tydzień, dwa zamykamy wszystko w Wielkiej Brytanii i jedziemy do Kanady.
no, stosunkowo nowe, bo niedawno tak naprawdę je wybudowali, parę lat temu. Tam też jeździmy. Ogólnie nie lubię tej roboty za bardzo, bo trzeba przejść przez wszystkie czeki, sprawdzenia, sprawdzają ciężarówkę pod spodem, trzeba nawet wypisać na papierze, jakie się ma rzeczy ze sobą, nawet potrzebne do wykonania pracy. Także wszystko się tam przedłuża i jak jeździmy do tego więzienia i mamy jakąś jeszcze robotę, to zawsze jest trochę stresu, czy zdążymy, czy co, bo w tym więzieniu można naprawdę spędzić długo i potem jest po prostu gonitwa. Ale oczywiście tutaj w tej pracy, jak się człowiek nie wyrabia, można zawsze dać im znać i nie ma problemu. Ładujemy traka. Tutaj jest o tyle fajnie, że można sobie zaparkować pod kątem i ja Wam pokażę, jak przebiega taki załadunek, czyli tak naprawdę w tym miejscu tutaj nic specjalnego, nic ciężkiego. Widzieliście przed chwilką, jak to wszystko się podpina, a teraz jak tak siedzę i czekam, aż że tak powiem, cysterna będzie załadowana, jedyne co muszę robić w tym akurat miejscu, to patrzeć tutaj w lusterko. Nie wiem, czy to widać, ale jest taka odblaskowa miarka, gdzie po prostu ja jestem w stanie w lusterku zobaczyć, na jakim etapie ładowania jestem, ponieważ ten towar, który ładujemy, jest ciemny, będzie go widać i tam jest taka malutka kreska, do której jestem w stanie załadować. Jeżeli dojdzie do tej kreski, to znaczy, że moja cysterna jest w miarę pełna, tam z poślizgiem powiedzmy 1 tony i ja mogę to wszystko zatrzymać. Potem tylko trzeba jechać się zważyć, uzupełnić papiery, podpisać i jedziemy do Strongford. Także tutaj jest bardzo łatwo. Nie wiem, czy to było widać, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Po prostu obserwuję cały czas tą plastikową szklankę, która pokazuje mi poziom płynu, który mam w cysternie. Jak już załaduję cały, to jadę dostarczyć go do Strongford. Także ja teraz wypełniam papiery, zrobię papiery, zważę się i jedziemy rozładować Centric. Załadowani 44 tony w sumie, tam bez 200 kg i jedziemy sobie do Strongford, a w międzyczasie chciałbym Wam tylko powiedzieć, jak to jest prowadzić taką cysternę dla tych, którzy nie wiedzą. Troszeczkę się to różni od jazdy na przykład z paletami czy z jakimś innym towarem, który po prostu w środku w naczepie się nie rusza. Ja jadąc cały czas czuję ten płyn, który po prostu non-stop się przemieszcza w cysternie. Co prawda mam tak zwane buffer plates, to są takie tarcze, które powinny zatrzymywać ten właśnie efekt takiego, ja to nazwę może pluskania o ściany. Coś jak fale rozbijające się o kamienie gdzieś tam nad morzem. Ja w mojej cysternie mam je wyjęte, dlatego że po prostu nie jest to ciężarówka pierwszej nowości i one tam pordzewiały, pourywały się w środku i no firma nie wymieniła mi ich, po prostu zdecydowali się je całkowicie wyjąć, co tak naprawdę utrudnia moją jazdę, no ale jest to wciąż legalne, także nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Być może w innych naczepach jest inaczej.
ogólnie nie jeżdżę tylko tą ciężarówką. Moja jest akurat najstarsza, jest bardziej taka zapasowa. A to dlatego, że niedługo wyjeżdżam i mój szef musi zadowolić innych kierowców, ale ja nie narzekam, lubię tą ciężarówkę i powiem szczerze, że bardzo przyjemnie się tym jeździ. Jest troszeczkę już zużyte, ale daje radę, naprawdę. Ciężarówka jest troszeczkę niżej położona, także fajnie wszystko widać, wygodnie mi się tym jeździ, nie mogę narzekać. Co do mojej cysterny, to już jest troszeczkę inna bajka. Jest ona dużo starsza, ale ja lubię old school, aczkolwiek no ciężej się na tym pracuje z racji tego, że po prostu nie mam tych właśnie buffer plates i no jazda gdzieś tam na zakrętach jest dużo cięższa. Jeżeli jadę gdzieś szybciej, to muszę naprawdę uważać przed każdym zakrętem, naprawdę muszę zwolnić, gdzie w innych cysternach nie jest to aż tak konieczne, bo ten płyn jakby do połowy cysterny siedzi w miejscu, także ten efekt takiego rozprzestrzeniania się tego płynu jest ewentualnie na górze bądź na dole, w zależności jak te plejty są usytuowane. Nie jestem do końca pewny, bo nie jestem jakiś tam technicznie znawcą tego wszystkiego. Jedyne co mogę wam powiedzieć, że czuć naprawdę dużą różnicę. Przy hamowaniu jest bardzo podobnie. Jeżeli ktoś na przykład wyjedzie mi gdzieś tam zza zakrętu, gdzieś tam w ostatniej chwili go zobaczę, jak przyjdzie mi mocno hamować, to trzeba mieć na uwadze to, że samochód się zazwyczaj zatrzyma, ale ten płyn przejdzie po prostu z jednej strony na drugą i gdzieś tam za 2 sekundy z takim małym opóźnieniem uderza po prostu jakby w plecy, jak właśnie taka fala i często zdarza się tak, że do tego czasu kierowca zdąży puścić hamulec, jest uderzenie płynu w plecy i jeżeli nie zaciągnie się ręcznego, to ciężarówka się po prostu przemieści do przodu i można uderzyć po prostu samochód przed sobą. Także trzeba naprawdę mieć to na uwadze, trzeba uważać, zwłaszcza dla tych nowych kierowców, którzy dopiero się tego wszystkiego uczą, można się naprawdę zapomnieć, ale jak już się trochę pojeździ, to po prostu przychodzi samo, można się do tego przyzwyczaić i ten hamulec zawsze się trzyma troszeczkę dłużej i jakby czeka na to uderzenie po prostu w plecy. No nie jest to najlepsze dla kręgosłupa, właśnie dlatego ja nie lubię właśnie jeździć bez tych zabezpieczeń, dlatego że po prostu za cały dzień takiej jazdy troszeczkę kręgosłup obrywa, no i wiadomo, na każdych zakrętach huśta to wszystko, czasami można zobaczyć w lusterku, że ta naczepa próbuje jakby zjechać na bok, no nie jest to nic przyjemnego, ale no tak jak mówię, jest to wciąż legalne, trzeba po prostu uważać, może ewentualnie troszeczkę wolniej jeździć, no i można się do tego przyzwyczaić, no po prostu trzeba sobie gdzieś tam w wolnej chwili poćwiczyć ten kręgosłup, bo naprawdę tak jak ja jeżdżę od 3,5 roku na tych cysternach, to no kręgosłup niestety daje trochę popalić, ale gdzieś tam w wolnej chwili zawsze sobie troszeczkę potrenuję, także jakoś ten ból można opanować. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o jeździe taką cysterną? No wiadomo, w zależności jaki towar się przewozi, jest naprawdę bardzo dużo różnych możliwości, a raczej sytuacji, które mogą się na drodze przytrafić i tutaj skupiam się głównie na towarze, który się przewozi. Jeżeli na przykład jest gorąco i wiezie się digestate, czyli po prostu ten fertilizer, on ogólnie rośnie w beczce, czyli przewożąc go pod wpływem tego całego huśtania, tego płynu, on jest jak Coca-Cola, po prostu po pierwsze gazuje się w środku i co jakiś czas, jeżeli jest bardzo gorąco, trzeba otwierać zawór wentylacyjny, żeby po prostu jakiś zawór nie szczelił i żeby to wszystko nie wylało się na drogę. A jak na przykład gdzieś się parkuje na noc załadowanym, czego my głównie nie robimy, zazwyczaj po prostu zdążymy to wszystko wylać, staramy się parkować na pusto, aczkolwiek ja teraz wykonuję pracę lokalną, także mi to nie grozi, ale w razie W, gdyby na przykład gdzieś tam się nie zdążyło i jest się załadowanym do pełna tym fertilizerem, powiedzmy, no to trzeba otworzyć zawór wentylacyjny na noc, żeby był przepływ powietrza przez cysternę. Jeżeli się tego nie zrobi, to za te kilka godzin, które się po prostu stoi gdzieś na lay-byu, czy tam na stacji, na serwisie,
to rano można się obudzić i mieć po prostu niespodziankę, bo jeżeli ten towar za bardzo się zagazuje w środku, to jakiś zawór może wyszczelić, a jak taki zawór wyszczeli, to po prostu jak fontanna ten towar, który jest w środku, wyleci, że tak powiem, albo w powietrze, albo gdzieś tam w bok, w zależności, który zawór szczeli. Także no, trzeba mieć to na uwadze. Tak samo jest w przypadku papierów. Jeżeli się przewozi dany produkt, trzeba go dobrze opisać. Mamy taką książkę kodów. Trzeba napisać kody związane z firmą, z której zabieramy towar i trzeba napisać kod produktu w razie jakiegoś niebezpieczeństwa czy wypadku, żeby po prostu służby, które tam powiedzmy będą to wszystko sprzątać, wiedziały, co to za produkt, żeby wiedzieli, jak się do tego zabrać i właśnie po takim kodzie oni są w stanie zweryfikować, co mają robić dalej, jak to wszystko ugryźć. Także są to takie rzeczy, które trzeba pamiętać w razie kontroli. Też trzeba udowodnić, pokazać, jaki produkt się przewozi. Wszystkie papiery muszą być, że tak powiem, tip-top, no bo niektóry produkt, jaki się wozi, może być po prostu niebezpieczny i trzeba mieć to oczywiście na uwadze. Jest to bardzo podobne do jazdy z jakimiś tam niebezpiecznymi produktami, aczkolwiek jest to low hazard, także tutaj chodzi tylko o to, żeby oni wiedzieli, jaki to jest produkt. On jest jak najbardziej bezpieczny, wiadomo, jakby się człowiek tego napił, to pewnie nieźle się struje, ale nie jest to coś jak paliwo, czy tam jakiś kwas, który jest naprawdę niebezpieczny. Także tutaj są takie małe szczegóły, które trzeba naprawdę mieć na uwadze, żeby sobie nie narobić jakichś problemów, bo wiadomo, to jest tylko sprzęt, zawsze może nas troszeczkę zawieść, nie zawsze to wszystko działa tak jak należy, także trzeba to cały czas sprawdzać, no i naprawdę patrzeć, co się robi. Nie można oczywiście szaleć, bo tutaj jeden błąd na zakręcie może naprawdę kosztować kogoś życie, także naprawdę trzeba po prostu schować, że tak powiem, dumę do kieszeni, na spokojnie sobie jeździć pomalutku, żeby bezpiecznie dojechać do celu. Tutaj nikt nikogo nie goni, także nie ma z tym problemu. Jak się gdzieś nie zdąży, zawsze jest jakiś kierowca, który może pomóc. Zawsze można ten ładunek przelać do innej beczki, jak ktoś ma czas jazdy czy tam pracy, to może poratować, prawda? Nie do końca ludzie to lubią, ale też nie zawsze się to zdarza, prawda? My tutaj jesteśmy w kilku, naprawdę się wszyscy nawzajem szanujemy, bo różne rzeczy mogą się na drodze przytrafić i sobie staramy pomagać jak najbardziej, to jest tylko możliwe. Jesteśmy ze sobą cały czas na telefonach, jak ktoś nie może gdzieś dojechać, no to po prostu staramy się pomóc sobie nawzajem. To mi się tutaj w tej firmie bardzo podoba, wszyscy jesteśmy zżyci, znamy się również prywatnie, także jest to naprawdę przyjemna praca. Z takim zespołem, jaki tutaj mamy, to jest wesoło i przyjemnie się po prostu do tej pracy przychodzi, nie jak za karę, także czas leci również szybciej i no wszystko jest naprawdę fajnie. Tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, bardzo mało jeździmy na autostradach, zdarzy się tam czasami, ale no, natura tej pracy jest taka, że jeździ się po prostu do firm, a raczej na farmy, czyli wiadomo, malutkie uliczki, bardzo ciasne. Widzieliście to prawdopodobnie na moich poprzednich filmikach, które nazwę takimi teaserami, dlatego że po prostu nic tam nie mówię. Chciałem Wam pokazać, jak to tam wygląda w takim skrócie po prostu. Czasami jest to praca na hooklifcie właśnie, czasami na cysternie, czasami gdzieś tam koparką trzeba poprzerzucać to, co tam wysypałem hookliftem. W zależności oczywiście od miejsca, w którym wysypujemy, czasem po prostu tego miejsca nie ma i trzeba to wszystko poprzewozić. Także jest ciekawie, cały czas się coś dzieje, nie jest nudno. Bardzo lubię tą robotę. Na pewno jak pojadę do Kanady, będę po części tęsknił za tym, co tutaj robię, bo naprawdę mi się to podoba.
Ok, także ja jestem właśnie w trakcie rozładunku. Za chwileczkę Wam spróbuję pokazać, jak to wygląda. A póki co nie będę już dla Was dzisiaj więcej nagrywał, dlatego że jak tylko rozładuję, jadę po prostu zrobić tą robotę jeszcze raz, więc nie ma sensu nagrywać tego samego. W następnych filmach, jak będę robił coś innego, to oczywiście również postaram się to Wam pokazać w jak najlepszy sposób. Póki co bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo Was proszę, wciskajcie łapkę w górę, pomoże mi to po prostu rozwijać mój kanał. Komentujcie, subskrybujcie i piszcie do mnie, jeżeli macie jakieś sugestie albo pytania, a ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć w miarę możliwości. Dzięki Wam wszystkim jeszcze raz, do zobaczenia i życzę miłego dnia. Cześć!